Dziś zabierzemy Was do Pstrążnej w gminie Kudowa-Zdrój, gdzie na zboczu góry w 1984 roku powstał skansen. Na 4 hektarach ziemi zobaczymy liczne zabytki dawnej wsi. Zajazd, chałupy, kapliczki, stodołę i wiatrak. Miejsce to jest nie tylko muzeum z dawną zabudową, ale również symbolem łączącym niegdyś ludzi o różnych kulturach i religiach. Poznajcie z nami miejsce, gdzie życie toczyło się ponad pogranicznością. Zapraszamy. Dzień dobry, witamy gorąco. Dzień dobry, witamy serdecznie. Witam serdecznie, miło Państwa widzieć. Proszę bardzo, zapraszamy. Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego powstało na terenach gospodarstwa należącego niegdyś do miejscowego kowala. Założenia projektowe zakładały zgromadzenie 17 zabytkowych obiektów drewnianej architektury wiejskiej. Obecnie na zboczu góry zobaczymy wiele budynków, ale tylko jeden z nich stał tutaj wcześniej. To kuźnia pochodząca z 1856 roku. W budynku znajdują się sale historyczno-wystawiennicze, sklep kolonialny, pracownia kowala, mała obórka, sień oraz izba z kominkiem. Rozmawiamy z panem Markiem Biernackim, dyrektorem Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie-Zdroju. Skansen jest w taki sposób pomyślany, żeby nie było w nim barier, że każdy, kto tutaj wchodzi, żeby się poczuł tak, jakby był w gościnie u dawnych mieszkańców tych terenów, a więc nie ma żadnych zabezpieczeń pod tytułem nie wchodzimy, nie dotykamy, nie siadamy. Chcemy, żeby każdy wszedł i poczuł atmosferę tamtych czasów, tamtej epoki i tamtych lat. Pozostałe obiekty pochodzą z różnych stron Pogórza Sudeckiego, ziemi kłodzkiej, noworudzkiej, kamiennogórskiej czy gór Sowich. Każdy z tych domów zachowany został w pierwotnej formie, a w ich wnętrzu znajduje się zabytkowe wyposażenie. Są to m.in. meble i sprzęt gospodarstwa domowego. Pierwszym przeniesionym do skansenu budynkiem jest okazały zajazd z Szalejowa Dolnego. Budynek pochodzi z początku XIX wieku. W środku możemy zobaczyć m.in. wijadło do przewijania nici, krosno tkackie czy maszynę do palenia jęczmienia na kawę zbożową. Poza tym znajdziemy tam różnego rodzaju wyposażenie używane w dawnych czasach. Zobaczcie na ten eksponat. Krajalnica do chleba. To naturalne i oryginalne wyposażenie każdego z obiektów, każdego budynku. W zależności od tego, jaki to jest budynek i jakie sprzęty tam są wykorzystywane, one się właśnie w nim znajdują. Jeżeli wejdziecie Państwo do kuźni, to widzimy stary miech kowalski, podłogę, kowadła, wszystko oryginalne i zachowane w taki sposób, żeby można je było oglądać. Jeżeli wchodzimy do sklepu kolonialnego, widzimy starą wagę, widzimy stary regał oryginalny, który był na początku lat 20. Chałupa Kudowska również pochodzi z XIX wieku, znajduje się w sąsiedztwie amfiteatru i zabytkowej pasieki. Przy budowie z zastosowaniem konstrukcji zrębowej wykonano dach kryty gontem. Z zewnątrz dolna kondygnacja została pomalowana na biało. Przez środek przebiega korytarz dzielący chałupę na część mieszkalną i gospodarską. W zaaranżowanych pomieszczeniach znajdziemy ręcznie malowane meble ludowe, m.in. szafę czy kredens. Na strychu urządzono suszarnię ziół. Nieco wyżej, bliżej lasu, zwiedzimy chałupę pochodzącą z Nowej Łomnicy. Podobnie jak ta kudowska jest przedzielona korytarzem z oddzielającą część mieszkalną od gospodarczej. W tym budynku znajdują się narzędzia do produkcji mąki i wyrobu ciasta, a także piec do wypieku chleba według starej ludowej receptury. Z Kudowy Czermnej pochodzi zbudowana w połowie XIX wieku stodoła o dwuspadowym dachu krytym gontem.
Budynek został zbudowany w konstrukcji zrębowej z drewna świerkowego i sosnowego. Kolejnym interesującym obiektem jest XIX-wieczna drewniana dzwonnica o kształcie ostrosłupa. Przeniesiono ją tutaj z Gołaczowa z gminy Lewin Kłodzki. Niegdyś służyła do ostrzegania mieszkańców przed niebezpieczeństwem. Dzisiaj fascynuje turystów swoją smukłą sylwetką i wiejskim charakterem. W najwyżej położonej części działki nad całym skansenem dominuje okazały drewniany wiatrak z Jabłowa. Do skansenu trafił w 2007 roku, ale jeszcze w połowie XX wieku mielił zboże. Możemy wejść na jego wyższe piętra, gdzie obejrzymy wystawę wag, a z okna popatrzymy na przepiękną panoramę z karkonoszami w tle. Schodząc oczaruje nas widok dawnej wiejskiej osady, którą dopełniają liczne mniejsze zabytki, ule, studnia, kapliczki. Oferta skansenu jest rozwijana, czego dowodem jest nowa, ciekawa ścieżka dydaktyczna prowadząca do domu Baby Jagi, gdzie po drodze możemy zapoznać się ze specyfiką rosnących w ogrodzie ziół. Patrz pan, ile mi śniegu nawozili. Skansen jest miejscem wyjątkowym, które oczarowało już tysiące turystów. Słynne są już historie o młodszych gościach, którzy przychodząc tutaj z rodzicami muszą oderwać się od smartfonów i tabletów z powodu braku zasięgu komórkowego. Wówczas odkrywają prawdziwe piękno tego miejsca i jego dziejową autentyczność, a nieskomplikowane przyrządy wydają się bez reszty fascynować młodych koneserów sztuki ludowej. Ludzie szanują to miejsce i chcemy, żeby dalej szanowali. Zależy nam na tym, żeby czuli się tu po prostu dobrze, żeby to piękne tego miejsca szło z nimi w Polskę, żeby wracali, żeby cieszyli się tym, co jest, ale też uczestniczyli w imprezach, które organizujemy, a jest ich też dużo. Całość dopełniają organizowane w tym miejscu pod dachem lub w plenerze lekcje pomagające zrozumieć życie dawnej wsi, które dziś jest już niemal zapomniane. Zasubskrybujcie kanał, włączcie dzwonek, aby nie przegapić żadnego nowego filmu. Do zobaczenia!